Niemcy mają totalnego hopla na tym, żeby kupować tylko i wyłącznie produkty, jeśli chodzi o online, ze sklepów właśnie typowo niemieckich. No, chociaż z tymi subdomenami to też taka ciekawostka, Ty na pewno pamiętasz, była kiedyś taka duża afera z banowaniem domeny poznań.pl w Google, że wycięli wszystko, nawet NPK w Poznaniu miało Dokładnie, w ogóle dokładnie. Cześć wszystkim, ja jestem Wojtek Haremza, Head of SEO Grupa ICEA. Ze mną dzisiaj jest Anna Jelonek. Ania jest u nas specjalistką od wdrażania naszych kluczowych klientów na rynki zagraniczne. Operuje budżetami gdzieś w granicach 30 000 zł na umowie, 50 000 zł na umowie, to już są naprawdę już duże budżety. No i klienci też zdecydowanie bardzo wymagający. A średnio się składa, bo dzisiaj mamy Zapytaj o SEO, a głównymi pytaniami właśnie będą tematy związane z ekspansją zagraniczną i pozycjonowaniem właśnie na rynkach anglojęzycznych, ale nie tylko, jak pewnie wyniknie w trakcie naszej rozmowy. No właśnie, Aniu, jeśli już rozmawiamy o rynkach zagranicznych, to musimy chyba w ogóle zacząć od domeny, bo to jest jeden z takich kluczowych chyba pytań. Każdy się zastanawia, czy robić krajową domenę, czy robić subdomenę, czy katalogi. Jakie jest Twoje podejście, jak Ty byś rozegrała temat, czy wszędzie jest tak samo, czy może w różnych sytuacjach podejść do tematu inaczej? Jak Ty do tego podchodzisz? Klienci są przekonani, że najłatwiej i najlepiej zrobić w katalogu. Faktycznie jest to jedno z najłatwiejszych rozwiązań, ale niekoniecznie dobrych. Przede wszystkim ciężej o przejrzyste kierowanie geograficzne takiej domeny w wersji językowej, która jest w katalogu. Dodatkowo jest też problem, jeśli chodzi o użytkowników, bo mogą nie mieć zaufania do takiej domeny, mogą nie wiedzieć, że akurat ta domena w tym katalogu jest kierowana na ich język. Przykładowo, jeśli jest na rynek niemiecki z katalogiem w DE, to użytkownicy nie będą wiedzieli, czy tu chodzi o kraj Niemcy, czy chodzi o język niemiecki. To jest jeden gdzieś tam z minusów. Kolejną kwestią, też równie ważną, jest to, że w przypadku ewentualnej kary filtra od Google albo czy coś się stanie z domeną, wszystkie wersje językowe polecą dokładnie tak samo. A żeby tego uniknąć, to jednak najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie krajowej domeny najwyższego poziomu. Czyli takie z końcówką danego kraju. Dokładnie tak. PLDE. Dokładnie tak. Przede wszystkim tutaj mamy pewność, że łatwo nam jest rozdzielić każdą jedną domenę od siebie, więc minimalizujemy to ryzyko, ewentualnej kary. Dodatkowym plusem przede wszystkim jest to, że mamy przejrzyste lokalizację geograficzną. Google sobie z tym świetnie radzi i użytkownicy sobie też od razu będą wiedzieli, z jakim krajem mają do czynienia, z jaką domeną. I dodatkowo jest to przede wszystkim kwestia zaufania. Zwłaszcza jeśli brand jest powiedzmy nowy i chce się wkupić na nowy rynek, to jeśli będzie miał domenę pod ten rynek konkretny zagraniczny, tym łatwiej zdobędzie zaufanie użytkowników, którzy chętniej będą kupować na przykład przy e-commerce'ach, chętniej będą kupować w sklepach internetowych, które są kierowane na ich kraj. No tak, to prawda, zwłaszcza jeśli gdzieś staramy się podbić jakieś rynki takie dosyć obce dla nas, wiadomo, domena.com. Dokładnie, tak. Wszędzie ma szansę gdzieś zaskoczyć. Tak. No ale już faktycznie na przykład PL.com w Niemczech będzie znacznie gorzej, a w Czechach to już w ogóle, zwłaszcza, że wiemy, że Czesi bardzo lubią swoje produkty gdzieś tam Dokładnie. podbijać. A dobrze akurat wspomniałeś o Niemczech, bo w Niemczech jest to szczególnie ważne, żeby być na domenie DE, gdyż Niemcy mają totalnego hopla na tym, żeby kupować tylko i wyłącznie produkty, jeśli chodzi o online, ze sklepów właśnie typowo niemieckich. Więc tutaj tym bardziej jeszcze dochodzi specyfika danego kraju i użytkowników, którzy bardziej wolą kupować na swoich domenach, na swoich krajach, niż gdzieś tam obcych. Okej, to zostaje nam jeszcze kwestia subdomeny, ale subdomena chyba podobnie jak katalog, no od razu widzimy, jaka jest ta domena główna. Ale na przykład, co myślisz o rozwiązaniu, gdybyśmy zrobili główną domenę w komce, no i subdomeny powiedzmy de, nazwa sklepu.com. Tutaj troszeczkę ukrywamy to nasze pochodzenie, że tak powiem, nieważne czy jesteśmy z Polski, czy jakiegoś innego rynku na innym rynku, no ale nadal ta subdomena nie jest chyba tym rozwiązaniem najlepszym. Tak, użycie subdomeny jest dosyć rozwiązaniem pośrednim, gdyż z jednej strony, jak wiemy, Google traktuje subdomeny jako osobne domeny, więc możemy tutaj rozdzielić to niebezpieczeństwo, gdyby ewentualnie coś się stało, tak jak nie jest to w ogóle możliwe w przypadku kierowania wersji językowych do katalogów w domenie.
Z drugiej strony dalej pozostaje tu, że jest niejasne kierowanie geograficzne, zarówno pod Google, jak i pod samego użytkownika, który znowu może być ten sam problem jak przy katalogu. Dlatego nie sugerowałabym wybrania ani subdomeny, ani katalogu i zdecydowanie wybranie tej domeny typowej, krajowej, aczkolwiek jest to jednak jedno z najdroższych mimo wszystko rozwiązań. Jest to też kwestia budżetów, ale uważam, że jeśli ktoś poważnie myśli o wejściu z SEO na zagraniczne rynki, czy ogólnie po prostu ze swoim biznesem na zagraniczne rynki, to zdecydowanie powinien pomyśleć na poważnie i zainwestować w domenę po prostu krajową. No tak, no to jest zdecydowanie prawda. Chociaż z tymi subdomenami to też taka ciekawostka, też na pewno pamiętasz, była kiedyś taka duża afera z zbanowaniem domeny poznań.pl Tak. w Google i to właśnie przez subdomeny. Nie pamiętam, kto zarządzał tą subdomeną. Jedna z uczelni chyba wyższych w Poznaniu, nie pamiętam która. No i faktycznie dużo ludzi kupowało tam, te subdomeny były bardzo tanie. No i tam dużo zaplecz było stawianych, nawet pozycjonerskich, dużo spamu, SWL i tak dalej. No i faktycznie obrywała cała domena, no przecież wycięli wszystko, nawet NPK w Poznaniu miało... Dokładnie, dokładnie. Także jest to gdzieś tam, to mimo wszystko zagrożenie jest. Tak, dodatkowo nawet w saporcie Google możemy przeczytać, że teoretycznie traktuje jako osobne domeny, ale zawsze pozostaje gdzieś tam margines błędu, na który musimy brać pod uwagę. Tak, ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że sama domena krajowa główna daje nam też lepszą cenolityki. Bo jednak wiadomo, zawsze możemy filtrować te konkretne subdomeny i tak dalej, no to mamy jednak zupełnie oddzielne konta, gdzie możemy zupełnie oddzielnie śledzić, co dzieje się. Tak, zdecydowanie. Jest to bardziej przejrzyste, zwłaszcza jeśli chcemy prowadzić analitykę, nie wiem, w GSC albo w GA. Mamy od razu konkretne dane pod konkretny rynek, pod konkretny język. Okej, jesteśmy już przy domenie. Mam jeszcze w sumie pytanie o sam CMS, bo rozumiem, że katalog jest o tyle prosty, że większość systemów sklepowych CMS-ów, zwłaszcza takich stosowych rozwiązaniu, no ma bardzo łatwy ten próg wejścia, bo po prostu uruchom nową wersję, tak? Wszystko się duplikuje po slashu. No w przypadku domeny takiej głównej, no nie zawsze jest tak łatwo, nie zawsze jest ta możliwość, żeby wdrożyć to w oddzielnej domenie zupełnie. To też pewnie jest duże wyzwanie, no, które zwiększa te koszty, o których mówiliśmy. To zdecydowanie, tak. Ale mimo wszystko z doświadczenia widać, że ta główna domena... Tak, zresztą widać to po naszych klientach, którzy mają osobne domeny na każdy język, zdecydowanie mają o wiele lepsze wyniki widoczności dzięki też naszej pracy w to włożonej niż inne strony, które, na przykład konkurencyjne dla naszych klientów, które są postawione na subdomenach bądź w katalogach. No i faktycznie też konwersja na pewno może tutaj, tak. Pewnie nie na wszystkich rynkach, bo nie można tego wszystkiego porównywać w pełni, ale faktycznie może mieć to duże znaczenie. Dlatego ja też faktycznie poszedłem zdecydowanie w domeny krajowe, nie ma się tutaj oszukiwać, no tylko pozostaje takie pytanie, co w przypadku, jeżeli ja mam dużo tych wersji językowych, nie chcę działać tylko w Niemczech, ale też w Hiszpanii, Francji, we Włoszech, i tak dalej, jak sobie wtedy z tym poradzić, no bo budowanie brandu i budowanie tej siły na każdym rynku od początku jest troszeczkę, wydaje mi się, stratą środków, no bo zbudowałem coś już tutaj na jednym z rynków, no i chciałem gdzieś móc przetransferować żeby część tej mocy na rynki zagraniczne. Jak tutaj można rozwiązać ten problem, żeby faktycznie jakoś dać znać Google'owi, że no to nadal jestem ja? Niektóre strony używają po prostu komki jako globalnej domeny, i z komki po prostu użytkownik może się przenieść na domenę mu kierowaną pod konkretny język. Jednakże, jeśli mamy naprawdę wiele języków i chcemy już to zrobić w obrębie jednej domeny, czy nawet nadal kilku, tak jak gdzieś tam zalecamy zawsze, to tutaj dobrym rozwiązaniem jest użycie specjalnych tagów. Są to tak zwane hreflangi i hreflangi są zalecane przez Google w jego oficjalnej dokumentacji wytycznych, dokładnie. Tutaj wspominaliśmy. Tak, dokładnie. I hreflang jest atrybutem używanym właśnie dla stron, które mają wiele wersji językowych. Na przykład mogą być używane w przypadku, kiedy strony wszystkie są po angielsku,
albo jedna strona jest po angielsku, ale jest skierowana na różne rynki, typu UK, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, wszystkie rynki anglojęzyczne, które mają jednak swoje różnice między sobą. Często nie małe. I to często nie małe, dokładnie. Jeśli chcieli sprzedać chipsy i frytki, to byłoby to już naprawdę To już byłoby spory problem. Tak, dokładnie. I tutaj właśnie idealnie nam się przydają chreflangi. Zanim jeszcze powiem, jak działają, to dużym plusem używania chreflangów jest to, że nie muszą być używane w obrębie jednej domeny. Czyli jeśli mamy kilka domen, właśnie tych de, pl, com i tak dalej, to i tak możemy używać tutaj chreflangów, żeby dawać znać, że to nie są duplikaty strony jednej, tylko to są po prostu różne wersje językowe. Jeśli poprawnie używamy chreflangów, no to mamy tutaj dwie ogromne korzyści. Przede wszystkim pomagamy bezpośrednio Google wskazać użytkownikom właściwą wersję i dopasować ją najlepiej już z wyników wyszukiwania. W związku z tym minimalizujemy ryzyko, że dla danego użytkownika, który szuka nawet po brandzie naszej strony, wyświetli mu się w wynikach wyszukiwania nasza strona po brandzie, ale w innym języku niż docelowa dla tego użytkownika. Dodatkowo właśnie to, co wcześniej wspomniałam, uniknięcie duplikatów. Najczęściej jest tak, co też wiemy po naszych klientach, że zwykle są to strony kropka w kropkę, tylko po prostu przetłumaczone na inny język, co też ma swoje znaczenie przy właśnie budowaniu brandu, bo to jednak też wzbudza zaufanie, jeśli dany brand ma dokładnie tak samo wyglądającą stronę i że to jest wszystko spójne. Dokładnie, ale żeby uniknąć właśnie duplikatów, żeby Google nie uznał naszych stron za duplikaty, też tutaj stosujemy właśnie chreflangi. No, myślę, że to zwłaszcza jest przydatne w tym, co mówiłaś chociażby w języku angielskim, tak? Tak. Gdzie faktycznie, jeżeli faktycznie mamy angielski, niemiecki, no to ta duplikacja tak. wiadomo nie nastąpi, ale faktycznie przy amerykańskim, angielskim, Tak. no to już będzie bardzo mocny duplikat. Bo Dokładnie. Niewielkimi tam różnicami. Tak, i to nawet nie chodzi już o słownictwo czy o kwestie treści, ale o takie elementy jak chociażby waluta. Tak, jeśli w Wielkiej Brytanii używają funtów, natomiast w Stanach Zjednoczonych są to dolary, czy oprócz kwestii płatności, kwestia dostawy, kwestia regulaminu i innych takich elementów na stronie, to tym bardziej jest tutaj właściwe używanie chreflangów, żeby dać znać, że ta domena, bo ta wersja językowa, ta domena jest na Stany Zjednoczone, a ta jest na Wielką Brytanię. Dokładnie, stąd też mogą wynikać niektóre zmiany w regulaminach. A Tak. Jak wiadomo, Google lubi dopasowywać, co jeszcze mamy tak zwane napy, gdzie nazwy są. Tak. Zawsze musimy dbać, żeby to wszędzie było to samo. No tutaj nie może być to samo, bo Każdy rynek tak. ma swoją specyfikę, każdy kraj ma swoją specyfikę. Dokładnie. Jest to też bardzo ważne, zwłaszcza przy stronach klientów z takich branż mocno newralgicznych, typu branże medyczne, branża prawnicza, które są obostrzone swoimi obostrzeniami w zależności od kraju. Nie każdy kraj ma takie same wytyczne dla danej strony i tu też gdzieś tam trzeba na to zwracać uwagę. Tak, to prawda, zwłaszcza w kwestii medycznej mamy leki, preparaty medyczne. Dokładnie, tak, oczywiście. Na rynku zależy zupełnie inne. Tak. Koniunktura, inaczej nazywa, jest więcej tych kategorii, zdecydowanie. Dokładnie, na tak. przykład w Wielkiej Brytanii na dany produkt można użyć nazwy powiedzmy lek, w Stanach Zjednoczonych nie, bądź odwrotnie. I jeśli nie użyjemy chreflangów z konkretnym kierowaniem, no to użytkownikowi z Wielkiej Brytanii na przykład może wyświetlić się produkt, który tak naprawdę niekoniecznie jest prawnie na przykład dozwolony nazywaniem lekiem, bądź w ogóle w obiegu w drugim kraju. Tak, jasne. To jest gdzieś tam chyba największa zmora pozycjonerów ogólnie te branże. Tak, to prawda. Znaczy, trzeba bardzo mocno współpracować z klientem. Tak. Przede wszystkim to jest dość ważne. Okej, ale brzmi to tak całkiem sensownie i łatwo, ale sam wiem po wielu analizach, które robiłem na różnych domenach, nawet naszych klientach, którzy przychodzili do nas gdzieś po prostu po pomoc, że te wdrożenia są naprawdę często bardzo złe. Tak, w teorii wydaje się, że wdrożenie chreflangów jest bardzo proste. W saporcie Google, w wytycznych dla webmasterów bez problemu znajdziemy, gdzie je implementować, w jaki sposób je implementować. Ogólnie są 3 sposoby implementowania chreflangów. Przede wszystkim pierwsza i zwykle najpopularniejsza jest to sekcja head strony. Tam wystarczy dodać tag rel alternate z chreflangiem i bardzo jest ważne odpowiednie dopasowanie w tym tagu kodu kraju oraz języka. I to jest jeden z największych błędów, gdyż źle podany kraj, źle podany kod, źle podany język mogą nam wszystko zrujnować. Tak, dokładnie. Często się spotykamy z tym, że faktycznie jest chreflang,
i jest po prostu EN, tak? Dokładnie. Ale to EN no, nic nie mówi tak naprawdę. Dokładnie tak. Także tutaj trzeba się na tym mocno skupić, ale na szczęście Google jest tak dobre, że daje nam pełną listę wszystkich kodów językowych, z którymi możemy śmiało korzystać i tylko dzięki temu naprawdę jak najlepiej będziemy mogli dopasować kod i język do danej strony, żeby poprawnie użyć. Jasne, myślę, że to jest chyba też bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku takich krajów, które są wielojęzyczne, jak na przykład Szwajcaria, tak? Gdzie Tak. mamy, Tak, różne 5 języków tak. urzędowych, różne kantony, Tak. każdy w swoim języku mówi, jest tam jest Dokładnie, francuski, każdy chciał, niemiecki, tak. dokładnie. Każdy Tak. by chciał. Z tego co się orientuję jest chyba nawet kataloński, jeśli chodzi o Oczywiście, że tak, Hiszpanię, bo to ale jest bardzo duża ta odrębność ich na Tak. terenie Barcelony i faktycznie Dokładnie. też możemy targetować bezpośrednio pod tego użytkownika. Jeśli Tak. na przykład identyfikuje się mocno ustawiony kataloński jako język wyszukiwarki, no to większa szansa, że trafi do nas do sklepu, niż jeśli będzie oznaczenie język hiszpański. oczywiście mało tego, tak samo można spokojnie dopasować sobie język, odmianę języka. Na przykład, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, język angielski. Można śmiało dopisać, jest cała specyfikacja odnośnie kodu na język walijski, język szkocki czy irlandzki. Więc nawet wewnątrz danego kraju, który jest podzielony właśnie na przykład językowo, to też również jest tutaj Można targetować to dokładnie bardzo, jest tutaj bardzo możliwość. Tak. Kolejnym z błędów, jeśli chodzi o używanie hreflangów, jest brak tagów powrotnych. Jest to takie bardzo często widywane hasło, zwłaszcza w Search Console, w dawnym GWT, które często gdzieś tam krzaczyło, że jest błąd, brak tagów powrotnych. I co to znaczy? No właśnie to jest największy błąd, że każda strona musi mieć swój tag powrotny. To znaczy, jeśli jesteśmy na stronie polskiej i mamy jeszcze stronę niemiecką, I angielską na przykład, dokładnie, to w obrębie strony polskiej muszą być dodane tag na stronę polską, na której jesteśmy, na stronę angielską i na stronę niemiecką. Bo w innym przypadku równie dobrze ktoś inny mógłby sobie wykupić domenę naszą brandową na inny rynek, dodać sobie hreflang i co wtedy? No nie, no tak nie może być. Dlatego te dwie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, to jest obowiązkowo tagi powrotne, pełen komplet i właśnie dobre kodowanie języka i kodu kraju. Dodatkowo też warto zadbać o to, aby tagi hreflang były stosunkowo wysoko w kodzie strony, jeśli chodzi o sekcję head. Im wcześniej Google się natknie, roboty Google natkną się, czego dotyczy strona pod względem językowym, tym lepiej dla nas i pomoże uniknąć ewentualnych błędów bądź złego zrozumienia strony przez Google. Tak, no to takie powrotne to faktycznie jest też bolączka duża i tak jak Ty mówisz, wszystko się zgadza i też, żeby można lepiej zrozumieć, chodzi o to, żeby była pełna spójność, tak? Tak. Jeżeli mamy alternatywną wersję, no to ona ma dwie strony z alternatywą. Dokładnie. Nie tylko w jedną, tak? Nie wypuszczamy robota w jedną stronę i pozwalamy mu powrócić już tak naprawdę wtedy. Tak. No a to jest gdzieś ten duży błąd, bo jednak chcemy, żeby on traktował ten nasz brand jako jeden brand, a nie jako zupełnie oddzielne instancje. Dokładnie. Trochę też, żeby mieć to bezpieczeństwo. Tak. Są jeszcze dwa inne sposoby na wprowadzenie hreflangów. Mniej używane, aczkolwiek jeden z nich jest podobno najlepszy. Mówię tutaj o sitemapie. Bardzo dobrym pomysłem jest używanie hreflangów w sitemapach, co również nie jest, powiedzmy, zbyt skomplikowane, aczkolwiek należy również pamiętać o wielu elementach typu kodowanie języka i znaczenie na każdy język i na każdy link. Aczkolwiek tutaj jest o tyle łatwiej, że możemy nie obciążać strony. Czasami zdarzy się, że klient ma naprawdę dziesiątki języków, dziesiątki wersji językowych i jeśli umieścimy hreflangi na każdy język w headzie strony na samym początku, to bardzo może nam to obciążyć stronę i doprowadzić do pewnych problemów Google z odczytywaniem strony. Dlatego bezpieczniejszą opcją jest używanie tych tagów w sitemapie. Oczywiście warto tutaj bardzo skupić się na tym, żeby zrobić to poprawnie, aby nie doszło oczywiście do pomyłki, ale jest to gdzieś tam kolejny ze sposobów. Tak, bo my tak gdzieś upłynęliśmy sobie w oznaczenia tych języków w hreflangach i tak dalej w tych mapach. No jest jakiś taki podstawowy błąd właściwie, który bardzo często się zdarza, bo zwłaszcza to dostrzegam przy klientach, którzy robią ekspansję na ten rynek, próbują to zrobić, no sam HTML.
tak? Gdzie bardzo często ktoś targetuje na Niemca, ale jest jasno bite w samym nagłówku HTML-a. Tak, dokładnie. Po polsku, Dokładnie. No to jest taki największa niespójność, która może się pojawić, która potrafi zblokować bardzo często jakieś efekty szybkie. Tak, dlatego właśnie wydaje się, że pozycjonowanie na zagranicę jest łatwe, lekkie i przyjemne, bo tak naprawdę wytyczne Google są dla całego świata takie same. No niestety to tak nie działa i trzeba właśnie o takich rzeczach jak lang czy hreflangi bardzo mocno pamiętać, bo przetłumaczenie każdego jednego elementu strony, co też nie zawsze się sprawdza, gdyż wielokrotnie można zobaczyć, że nawet stałe elementy typu produkt niedostępny, powiadom, każdy najmniejszy element strony powinien być również przetłumaczony. I wtedy dopiero kompleksowo strona ma szansę, żeby faktycznie zaistnieć w wynikach wyszukiwania w innym kraju. No właśnie, bo zdania są podzielone, co tak naprawdę jest ważniejsze w zagranicznym SEO. Content czy linki. Pytanie jest dziwne, bo tak byśmy zadali troszeczkę pytanie, co w Polsce jest ważniejsze, ale jestem ciekawy Twojej opinii. To zależy. Tutaj mamy zakaz mówienia, to zależy. Informowaliśmy o tym pierwszym odcinku, dlatego jesteśmy tu we dwoje, żeby to zależy wszystkim wyjaśnić. Jasne. Wiele zależy od specyfiki danego rynku, ponieważ analizując różne branże na różnych rynkach, okazuje się, że podejście do zarówno contentu, jak i link buildingu jest różne. Przykładowo, w Niemczech wszystkie strony mają bardzo dobrze zorganizowany content. Te treści są długie, te treści są bardzo poradnikowe, czasami często schematyczne, ale bardzo, bardzo konkretnie. Widać, że użytkownicy niemieccy bardzo cenią sobie rzetelne i konkretne informacje. Dlatego nawet najmniejsze strony usługowe dbają o tę część contentową. Tak, bo ma to, że widać mocno po czasie spędzonym na stronie w ogóle. Tak, dokładnie. Przynajmniej z tych danych, które gdzieś tam my dostrzegamy, jest Tak. znacznie dłuższy niż w Polsce. My się szybciej decydujemy na zakupy. Oni są bardziej rozważni. Dokładnie, tak, bardziej rozważni, bardziej analizujący i nie jest to tylko kwestia popularnych treści blogowych, ale także opisy kategorii, opisy produktów, te wszystkie rzeczy i naprawdę użytkownicy niemieccy czytają te treści. I właśnie tak jak wspomniałeś, widać to gdzieś tam po długości czasu spędzonego na stronie, więc jest to bardzo istotne. Z kolei w Wielkiej Brytanii ważne są bardzo treści typowo blogowe i poradnikowe, ale z kolei mniejszą uwagę przykładają Brytyjczycy do uzupełniania opisów kategorii czy ewentualnie opisów produktów. Także są tutaj powiedzmy różnice tego typu w kontencie. Jeśli chodzi zaś o linki, podobnie jak wszędzie, czyli patrzymy na jakość, a nie na ilość. Niby proste, ale w przypadku krajów, które są mocno rozległe, może być to bardziej skomplikowane, gdyż powiedzmy Stany Zjednoczone, które są 51 mikropaństw tak naprawdę. dokładnie tak i linkując na stronie Nowego Jorku produkt, który chcemy zupełnie kierować na drugie wybrzeże, nikt z San Francisco nie kupi produktu, nawet nie tyle produktu, ale nawet nie dostanie się do tego artykułu, który był opublikowany powiedzmy gdzieś tam w nowojorskim stanie na tamtej domenie. No targetowanie robi. Dokładnie, kwestia targetowania, jak najbardziej. Dlatego też nie tylko jakość linków, ale też ich umiejscowienie i dokładnie Tak, ich szukamy. Nawet ja przyrównam troszeczkę dla pozycjonerów, którzy gdzieś tam nie mają kontaktu z rynkiem zagranicznymi. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli na przykład salon fryzjerski w Szreniawie, tak? A linkowalibyśmy z Forbesa. No lepiej zrobić to linkowanie z lokalnej gazety w Szreniawie, Tak. znacznie lepszy efekt i będzie tańsze niż Na pewno, nadawanie tego. na pewno, aczkolwiek właśnie jest duża różnica między wielkością danego kraju, bo nawet w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nawet lokalne pozycjonowanie, oprócz lokalnego pozycjonowania, robimy też na województwo. Też mamy w pamięci, że Polska jest stosunkowo mała powierzchniowo, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś z innego miasta przyjedzie do naszego miasta i skorzysta z naszej usługi. A właśnie w krajach typu Stany Zjednoczone takie prawdopodobieństwo jest niestety niewielkie. Podobnie jest też, jeśli chodzi tutaj znowu o rynek niemiecki, który jest dosyć rynkiem specyficznym, nieco hermetycznym. Nikt z Berlina nawet nie będzie próbował znajdować produktów w innych landach. Więc to też jest gdzieś bardzo istotny czynnik.
No, tak, to prawda, tym bardziej, że też mówimy tutaj dużo o tych rynku niemieckim, angielskim, ale też warto podkreślić, że doświadczenia, o których mówimy dziś, pochodzą też z rynku właśnie włoskiego, hiszpańskiego, Tak, oczywiście. Francuskiego, Tak. właściwie z Skandynawii też jest trochę w tym wszystkim. Też bardzo ciekawą opcją przy samym kontencie i w ogóle chyba wychodzeniu na zagranicę jest też kwestia tego, czy w ogóle warto jest to robić, tak sobie myślę, no bo mieliśmy na przykład klienta, który handluje firanami, zasłonami, roletami i tak dalej, no i bardzo chciał Skandynawię. Ale no Skandynawowie niestety mają taki nawyk, że nie korzystają z tego typu akcesoriów. To nie jest tam popularne, ludzie tego nie chcą, nam tak jest wystarczająco ciemno i nikt nie chce jeszcze przycieniać sobie mieszkań dodatkowo. Tak. I taki jakby ekspansja na niektóre rynki może być całkowicie bezsensowna. Tak, ale to już jest kwestia zapoznania się z rynkiem pod względem produktowym. Tak, dokładnie. Czyli popularne Eskimosowi nie sprzedasz śniegu. Tak, Po prostu. dokładnie, to jest prawda. No i też warto gdzieś sobie te rynki, faktycznie zanim w ogóle zdecydujemy się na jakikolwiek rynek, zanim zaczniemy zastanawiać się, czy ważniejszy będzie content czy linki, no to w ogóle zdecydujemy o rynku na początku. Tak. Badanie, co może być najpopularniejsze. No my też mamy jednego chyba z takich klientów, jednego z większych, który handluje butami. Tak? No i faktycznie pamiętam, że na samym początku, kiedy w ogóle zaczynaliśmy z tym klientem rozmawiać na temat tej ekspansji, pytał się o możliwości, jakie mogą być i tak dalej. W ogóle ile to będzie kosztowało i tak dalej, cały ten proces. No to my w ogóle sprawdziliśmy w ogóle, w czym jest sens, tak, działać. No bo faktycznie okazało się, że w takich krajach gdzieś rozwijających się, mówię też między innymi o Polsce, właśnie całym bloku wschodnim, no to te popularne marki to są typu Adidas, Nike, Tak. bo takie popularne marki, które widzimy w telewizji i tak dalej, ale na przykład już na rynkach zachodnich, takich bardziej rozwiniętych, bogatszych, no bardziej popularne są takie marki mniej znane u nas, ale bardziej designerskie, tego typu. To jest też bardzo istotny element w całym budowaniu strategii. Tak, dlatego jeśli ktoś chce faktycznie swój biznes przenieść na inne rynki, to pierwsze co, to powinien bardzo rzetelnie dokonać analizy rynku, nie tylko pod względem treści a linki, ale przede wszystkim pod kątem produktów. Tutaj bardzo fajnym motywem jest wykorzystanie specjalnych narzędzi typowych pod SEO, które przydają się zwłaszcza na rynkach zagranicznych, które pokazują na przykład sezonowość. I może się okazać, że Właśnie to chciałem spytać, jak to przekładamy strategię 1 do 1 na rynku? nie, zwykle czasami można, jeśli są to rynki zbliżone do siebie, ale najczęściej jest tak, że jednak te strategie się różnią od siebie, zwłaszcza pod kątem sezonowości. Sezonowości produktów, sezonowości kategorii i sprawdzenie tego i wylistowanie sobie, bo najczęściej okazuje się, tak jak w przypadku tego sklepu z butami, o którym wspomniałeś wcześniej, to faktycznie okazało się, że w innych miesiącach inne marki są sprzedawane chętniej, w zależności od na przykład na Włochy, a Polska. Zdecydowanie, no, wydaje mi się, że w momencie, kiedy na przykład w Polsce jest boom na ocieplone kozaki, to Tak. w Hiszpanii mogą być na topie sandały. W tym momencie... Może niekoniecznie sandały, No, ale jakieś tendencja lekkie, jest, tak? tak, dokładnie. W Polsce sukienki, w Norwegii będą to futra w tym momencie, bo Tak. tak to niestety wygląda i faktycznie 1 do 1 przynosić tego nie powinniśmy. Nie. A wydaje mi się, że to jest chyba też trochę nawiązuje do naszego pierwszego pytania, w ogóle o CMS i domeny, bo faktycznie takie rozdzielenie domenowe i CMS-owe pozwala nam gdzieś mocno indywidualizować kampanię pod dany rynek. Tak, dlatego jednym z większych błędów osób, które chcą swoje biznesy rozwijać na innych rynkach jest to, że przekładają tę strategię 1 do 1 i że jakoś to będzie, zrobimy to samo i pójdzie. Do każdego jednego rynku musimy podejść indywidualnie, z indywidualną, osobną analizą i przygotowaniem odpowiedniej strategii dokładnie na ten dany rynek, a potem jej wdrożeniem. A odpowiadając na pytanie, czy content, czy linki, tak naprawdę wszystko. Tylko konkretna, pełna, kompleksowa strategia, którą potem wdrożymy, może przynieść faktyczne efekty, których się spodziewamy. Tak, no pamiętajmy, że w Polsce agencja SEO zaproponowała 5000 znaków na kategorię, to nie znaczy, że rynek angielski czy niemiecki zaproponuje to samo. Dokładnie, zwłaszcza, że nawet z doświadczenia wiem, bo druga sprawa, często jest tak, że klienci wybierają tłumaczenie wersji polskiej, jeśli chodzi o treści, na rynki zagraniczne. I często dochodzi do sytuacji, gdzie na przykład na rynku niemieckim te
Zwroty, wyrazy są oczywiście bardzo długie, bo to jest specyfika tego języku i nagle się okazuje, że fajny opis kategorii, który mamy na język polski, na daną kategorię, na język niemiecki jest to połowa z tego, a skoro treści tam są o wiele dłuższe, no to budżet jest zdecydowanie niewystarczający. Tak, to prawda. To wszystkie pytania, które dzisiaj mieliśmy. No, ja mam wrażenie, że jeżeli pojawiłyby się jakieś kolejne, bo na pewno się pojawią, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, wysyłajcie na Facebooku. Myślę, że Ania jeszcze niekiedy znajdzie czas, żeby z nami usiąść i jeszcze o tym porozmawiać. Jak najbardziej. Także dzięki wszystkim, to było Zapytaj o SEO. Dzięki Jak również. zawsze nagrywał nas Brand24. Wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć! Cześć.